Zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Prawdopodobnie najlepszy asset management w Polsce. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz tam na dole w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Czy Nvidia powstrzyma ogromną wyprzedaż w USA? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy Nvidia powstrzyma ogromną wyprzedaż w USA? O co chodzi z tą wyprzedażą, drodzy Państwo? Zaczynamy od wykresu amerykańskich obligacji. Pierwszy wykres to jest krzywa dochodowości amerykańskich papierów i widzimy, co się dzieje na najbliższej części krzywek, gdzie rentowności tych papierów przekroczyły, zbliżyły się do 5, 6, a nawet 7%, drodzy Państwo. Także wyprzedaż, która była wczoraj, najlepiej jest widoczna na tym następnym wykresie, kiedy w ujęciu intradayowym widzimy, że te papiery, które zapadają na samym początku czerwca, wczoraj przeżyły gigantyczną wyprzedaż, że nawet rentowność zbliżyła się do 7%. Czyli widzimy, jak bardzo rynek boi się o to, że faktycznie kryzys zadłużenia przerodzi się w bankructwo Stanów Zjednoczonych, w niewypłacalność i że Amerykanom po prostu zabraknie pieniędzy. To, co się dzieje na tych papierach, bardzo dobrze to pokazuje. Czyli wyprzedaż w USA, która teraz trwa na naszych oczach, wynika z tego, co się dzieje na amerykańskich obligacjach. Ta końcówka maja może być bardzo nerwowa, może doprowadzić do dużej wyprzedaży także na różnych innych klasach aktywów i o tym będzie ten dzisiejszy wpis. Moim zdaniem ten wykres, który pokazuje, jak bardzo te najbardziej krótkoterminowe papiery, które wkrótce zapadają, były wczoraj wyprzedawane, jak on się rozniesie po rynkach finansowych, może doprowadzić do wyraźnej zmiany nastrojów. A na następnym wykresie widzimy, ile Amerykanom zostaje pieniędzy, gotówki. I widzimy na tym wykresie, że zbliżamy się po prostu do poziomu 0. No i to także takie informacje sprzyjają negatywnym zjawiskom na rynkach finansowych. Rynki będą musiały się zmierzyć z tematem wyprzedaży w Stanach Zjednoczonych w połączeniu z tym, co się dzieje na amerykańskich wynikach spółek, o czym będzie już za chwilę. Drodzy Państwo, jeszcze na samym końcu materiału poświęconego, części poświęconej amerykańskim obligacjom, mamy także wykres amerykańskich dziesiątek, które oczywiście widzimy reagują także i rentowność znowu wróciła nad poziom 3,70. I teraz druga część tego materiału jest poświęcona wynikom spółki Nvidia, która wczoraj po 22 publikowała swoje wyniki. No i widzimy, że wyniki są wprost rewelacyjne. Naprawdę są pobijane prognozy i to bardzo wyraźnie, tak na marży, tak na zysku na akcje, tak na przychodach i perspektywy także są bardzo, ale to bardzo wyraźnie korzystne. Dlatego też optymizm, który się pojawił na futures po godzinie 22, wynikał właśnie z tego, że mieliśmy do czynienia z bardzo fenomenalnymi wynikami Nvidii. To jest spółka, która może zarobić na sztucznej inteligencji bez względu na to, które inne spółki będą, które wygrają starcie o to, jak zagospodarować temat sztucznej inteligencji do osiągania zysków. Więc ta spółka była wczoraj tak niezwykle istotna, dlatego też futures na indeksy giełdowe wczoraj po sesji tak wyraźnie poszły w górę i sygnalizują optymizm na samym początku sesji w Stanach Zjednoczonych. Na następnym wykresie widzimy kapitalizację Nvidii względem innych tych wszystkich spółek, które produkują chipy. Widzimy, jak bardzo dynamicznie rośnie wycena Nvidii względem konkurentów na przestrzeni ostatnich miesięcy, plus oczywiście wszyscy inni, którzy współpracują z Nvidią, także niezwykle korzystają z tych wyników i z tego trendu, który jest związany ze sztuczną inteligencją. I te wykresy bardzo ładnie to pokazują. I pytanie jest teraz takie, czy Nvidia powstrzyma ogromną wyprzedaż obligacji w USA? Czy wyniki Nvidii będą w stanie zanegować te
wydarzenia, które mają miejsce na rynku obligacji, czy rynek nie będzie się obawiał o to, co się wkrótce wydarzy i jaka będzie w ogóle reakcja, co jest ważniejsze. Moim zdaniem jednak ważniejsze będzie to, że rynek obligacyjny jest mocniejszy, ważniejszy. Temat amerykańskiego bankructwa może być rozstrzygnięty teraz przez rynki finansowe i to jest istotniejsze, dlatego też dla mnie osobiście pytaniem jest to, czy wystąpi tak zwane prawo shorta, czyli po wyższym otwarciu inwestorzy przystąpią do wyprzedaży, ponieważ jeżeli się okaże, że po wyższych otwarciach, jeżeli takie w ogóle wystąpią, będziemy świadkami spadków indeksów giełdowych w Europie, a później w Stanach Zjednoczonych, to jednoznacznie będzie to sygnał, że zmienia się krótkoterminowe nastawienie na prospadkowe. Rynek boi się czegoś, w tym wypadku wyprzedaży na amerykańskich obligacjach i w takiej sytuacji zamiast optymizmu, który wlały wyniki Nvidia, będziemy świadkami mocnej fali spadkowej na indeksach giełdowych od Stanów Zjednoczonych przez cały świat. Dlatego też naprawdę jestem dzisiaj podczas sesji ciekawy odpowiedzi na pytanie, czy wystąpi tak zwane prawo shorta. Jeszcze raz przypomnę, to jest zjawisko, kiedy zmienia się trend na spadkowy i wyższe otwarcia są wykorzystywane jako promocja do lepszej sprzedaży akcji. W takiej sytuacji po wyższym otwarciu następują spadki. Więc jeżeli takie zjawisko dzisiaj się pojawi w Europie plus w Stanach Zjednoczonych, to będzie to bardzo zła wiadomość. A jak reaguje Azja? Raczej widzimy tutaj nastawienie na spadki. W Japonii od wielu tygodni panuje presja na wzrosty i jest ona napędzana inwestorami zagranicznymi. Giełda w Hongkongu spada, sięga minimów w marcu. No i inwestorzy ewidentnie tutaj nie widzą tego optymizmu, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych związanego z Nvidią. Dlatego też moim zdaniem Europa będzie dzisiaj będzie nam pokazywała, jaka jest skala wpływu tych różnych emocji. Moim zdaniem jest ogromnie mało prawdopodobne, że rozpoczniemy sesję na indeksach giełdowych w Europie od jakichś wzrostów. A co później się wydarzy? Już mówiłem 2-3 minuty wcześniej. Zobaczymy, czy te prawo shorta występuje, czy też jakiś optymizm jednak się pojawi. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, jak relatywnie rośnie wycena spółek francuskich względem szerokiego rynku Eurostoxx 600 w Europie. To jest też pewnego rodzaju ważna wiadomość, a z danych makroekonomicznych dzisiaj moim zdaniem znowu najciekawsze będą te joblessy, czyli cotygodniowy raport z rynku pracy, ze względu na to, że rynek balansuje na poziomie i walczy o poziom 250 000. Tam jest taki ważny poziom oporu, którego pokonanie będzie sygnalizowało, że może się rozpocząć także recesja w amerykańskiej gospodarce, bo są coraz gorsze dane z rynku pracy, więc ja ten poziom 250 000 bardzo mocno będę obserwować, a dane o PKB to już jest weryfikacja, więc mogą one mieć zdecydowanie mniejsze znaczenie. To, co martwi popyt na ryzyko i że te wyniki Nvidia mogą faktycznie zostać zneutralizowane, mogą nie mieć większego znaczenia, to zachowanie amerykańskiego dolara. Tendencja spadkowa jest cały czas widoczna. Dzisiaj o poranku mamy nowe minima tendencji spadkowej, dlatego też moim zdaniem rynek boi się i będzie zdecydowanie bardziej przywiązywał wagę do wyprzedaży na amerykańskich obligacjach niż do wyników spółki Nvidia. Mamy także wzrosty pary dolar do jena, już ewidentne wyjście nad maksima z początków tego roku widać i tendencja wzrostowa trwa. Pokonana jest także ważna średnia krocząca, dlatego też moim zdaniem presja powinna jednak cały czas być obserwowana i naprawdę występuje zjawisko, które można przenieść wyprzedaż z obligacji na inne klasy aktywów, przede wszystkim na rynek akcyjny, a pośrednio także na amerykańskiego dolara, ponieważ w takiej sytuacji wygląda na to, że amerykański dolar będzie bezpieczną przystanią. Jeżeli rentowności rosną, a amerykański dolar się umacnia, to w takiej sytuacji spada cena złota i w tym wypadku obserwujemy znowu test ostatnich minimów. Jeżeli one zostaną dzisiaj pokonane,
to w takiej sytuacji otworzy się przestrzeń do spadku w okolicy $1900. Warto być tego świadomym. Natomiast to, co moim zdaniem sprzyja tezie o tym, że indeksy giełdowe będą spadać, to fakt, że cena miedzi wczoraj spadła poniżej $8000. Mamy wybicie dołem z kanału spadkowego, to jest bardzo zła wiadomość, sygnalizuje właśnie recesję, spowolnienie gospodarcze, brak takiego wzrostu gospodarczego w Chinach, jaki był zakładany przez inwestorów parę miesięcy temu. I co jest także istotne, na następnym wykresie widzimy przełożenie się, umocnienie zachowania ceny miedzi na perspektywy inflacyjne wyrażone tutaj przez obligacje, które dyskontują inflację, i w takiej sytuacji moim zdaniem będzie to sygnał wkrótce do tego, że inwestorzy będą zakładać pogłębienie procesów dezinflacyjnych. Natomiast moim zdaniem warto sobie ten wykres zapamiętać. On pokazuje te megatrendy na inflacji w Stanach Zjednoczonych i pośrednio także na całym świecie. To, co się wymyka z analizy dotyczącej potencjału wyprzedaży ryzyka na całym świecie, to jest zachowanie ceny ropy naftowej. W tym wypadku do czasu utrzymania nad $70 z technicznego punktu widzenia ropa naftowa ma potencjał co najmniej utrzymania się w tej wielomiesięcznej już konsolidacji, więc poziom $70 to jest poziom, na który zwracam szczególną teraz uwagę. Plus Bitcoin, który wczoraj wrócił punktowo do swojej średniej dwusesyjnej na wykresie tygodniowym, więc oznacza to, że rynek musi teraz wkrótce podjąć ważną decyzję. Albo odbicie, albo przebicie, więc sytuacja jest binarna. Jeżeli wyprzedaż na rynkach papierów wartościowych stanie się faktem, zacznie się umacniać dolar, to jest rosnące prawdopodobieństwo, że ta średnia na Bitcoinie też zostanie pokonana, więc moim zdaniem w takiej sytuacji narastania negatywnych emocji rośnie także prawdopodobieństwo dalszych spadków na kryptowalucie. No i teraz czas na polskie aktywa, które moim zdaniem pokazują wielką relatywną swoją siłę. Z danych makroekonomicznych mamy te o stopie bezrobocia w kwietniu, ale moim zdaniem rynek już je dawno zdyskontował. Tą siłę polskich aktywów reprezentuje rynek krajowej waluty i widzicie, drodzy Państwo, że ja posługuję się już cały czas teraz, muszę się posługiwać wykresami tygodniowymi, a nie takimi krótkoterminowymi, ponieważ to tylko wykresy tygodniowe teraz dobrze obrazują to, co się dzieje na rynku krajowej waluty, a mam tutaj na myśli wybijanie się dołem z tego kanału spadkowego. Jeżeli faktem będzie, że pomimo wyprzedaży na amerykańskich obligacjach, potencjalnej negatywnej reakcji i być może nawet wyprzedaży na indeksach giełdowych na całym świecie, złoty nie będzie wykazywał tendencji do jakiegoś osłabienia, to naprawdę będzie to wielka zachęta, żeby wkrótce przeżyć wielką falę kupna polskich papierów, obligacji i oczywiście polskich akcji. Ale w pierwszej kolejności zwróćmy także uwagę na te polskie obligacje, które reagują na zachowanie amerykańskich papierów. Jednak ta relatywna siła moim zdaniem jest tutaj bardzo, bardzo dobrze widoczna. Bazujmy na określaniu poziomów ekstremalnych z ostatnich miesięcy i tą siłę relatywną bardzo, bardzo dobrze widać. Natomiast warszawska giełda papierów wartościowych, która na indeksie WIG20 wróciła pod poziom 2000 punktów. Jeżeli dzisiaj dojdzie do kontynuacji tendencji spadkowej i będziemy zbliżać się do poziomu 1920, to w takiej sytuacji fakt, że zbliżamy się do końca miesiąca i fakt, że kształtowana świeca miesięczna będzie miała prospadkowy charakter z powodu większego górnego cienia, może także technikom dać impuls do zamykania pozycji, do realizacji zysków. Dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo technicznej wyprzedaży polskich akcji związanych z kształtowaniem się wykresów na indeksach giełdowych i oczywiście sytuacji na całym świecie. Dlatego też będę zwracać teraz szczególnie dużą uwagę, plus oczywiście pamiętamy, że ten nieudany powrót nad poziom 2000 punktów będzie także z psychologicznego punktu widzenia oddziaływał na inwestorów. Po prostu oddala się perspektywa szybkiego wyjścia na ten psychologiczny, ważny opór i niezwykle interesujący punkt odniesienia. Dlatego naprawdę przed nami niezwykle pasjonująca sesja. Czy Nvidia powstrzyma ogromną wyprzedaż w USA? To jest temat na dzisiaj. Czy zobaczymy
Prawo shorta na indeksach giełdowych na całym świecie, zwłaszcza teraz w Europie, to także jest temat, na który będziemy zwracać szczególną uwagę. Naprawdę przed nami fascynujący dzień. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.